Gala w Forum Edukacji Zawodowej. Zapraszamy panią Martę Sudnik-Paluch. Zapraszamy. Pozostaje mi przywitać się z Państwem. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Jako się rzekło, gala rozdania nagród trzeciej edycji konkursu dla doradców zawodowych. Twój Euroguidance, doradztwo, które działa. Przypomnę, że celem konkursu jest promowanie skutecznych i wartościowych działań w obszarze doradztwa zawodowego, upowszechnianie dobrych praktyk oraz budowanie przestrzeni wymiany doświadczeń między profesjonalistami zajmującymi się wspieraniem rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Muszę też przypomnieć, że gala to wydarzenie towarzyszące 5. Forum Edukacji Zawodowej, które w tym roku odbywa się pod hasłem Od uczenia się do rynku pracy – nowa era kształcenia zawodowego. W tym roku w konkursie nagrody zostały przyznane w 3 kategoriach, o których opowiedzą ambasadorki konkursu. Przed nami pierwsza kategoria – narzędzie doradcze w akcji. Zapraszam na scenę Natalię Kłubko, ambasadorkę Europass and Euroguidance, która opowie o założeniach tej kategorii. Witam serdecznie Państwa. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę być tutaj z Państwem i przedstawić pierwszą kategorię w konkursie Twój Euroguidance – doradztwo, które działa. Na początku chciałam podkreślić, że cały nasz zespół oceniający pracę był pod wrażeniem ilości zgłoszonych prac oraz ich różnorodności i poziomu kreatywności. Dzięki Państwa zaangażowaniu i motywacji do dzielenia się wiedzą jesteśmy w stanie rozpowszechniać dobre praktyki i rozwiązania, które działają w obszarze doradztwa zawodowego w skali kraju i Europy. Pierwsza kategoria konkursu, narzędzia doradcze w akcji, miała na celu skompletowanie praktycznych i skutecznych narzędzi doradczych, które będą mogły służyć za inspirację naszej sieci specjalistów w ich codziennej pracy. Państwa zgłoszenia w tej kategorii pokazały, że obecnie doradztwo doskonale łączy dziś nowe technologie, grywalizację i narzędzia w obszarze sztucznej inteligencji z jednak niezastąpionym kontaktem międzyludzkim i budowaniem relacji z osobami, których wspieramy. To znak, że przyszłość doradztwa zawodowego to połączenie innowacji i empatii. Na koniec chciałam wyrazić naszą ogromną wdzięczność za Państwa zaangażowanie i podziękować wszystkim uczestnikom za energię, kreatywność i odwagę do dzielenia się swoimi pomysłami. Dziękuję. Ja muszę jeszcze dopytać, czy był jakiś taki projekt, który zaskoczył szczególnie i zapadł w pamięć? Co roku są takie zaskoczenia, bo to już 3. edycja. Tak, w tym roku szczególny nacisk był położony na nagrodzenie projektów, które wykorzystały elementy grywalizacji i do tego dowodzą też badania, że elementy z grywalizacjami, jak widzieliśmy w poprzednim wystąpieniu, mocno angażują młodzież i przynoszą skuteczne efekty współpracy z nimi. To zobaczmy, kto został nagrodzony, a wyniki konkursu ogłosi pani Katarzyna Tulkis-Błesnowska, którą zapraszam na scenę. To zastępczyni dyrektora Biura Programu w Edukacji Zawodowej dla Młodzieży oraz Europejskiego Korpusu Solidarności Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Cieszymy się, że pani dyrektor jest z nami. Dziękuję bardzo za zaproszenie na tę wspaniałą scenę. I zwycięzcami w kategorii pierwszej są 3. miejsce Katarzyna Mielcarek, 2. miejsce Anna Sarczyńska i 1. miejsce Agnieszka Świątkowska. Tutaj taka mała uwaga, niestety nasze laureatki z uwagi na inne zobowiązania nie mogły być z nami. Nagrody będziemy dostarczać później. A w takim razie ja zaproszę już na scenę, panią dyrektor proszę o pozostanie z nami. Zapraszam na scenę ambasadorkę kolejnej kategorii, historia, która zostaje i o tym, jakie były jej założenia, opowie ambasadorka Europass and Euroguidance Anna Mady. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Miałam przyjemność sprawdzać właśnie 12 zgłoszeń kategorii drugiej konkursu. Historia, która zostaje. Na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, że 12 to nie jest aż tak wiele, ale to jest impuls, który uruchamia zmianę. Czy to dużo? Nie, ale właśnie od takich małych zachowań dzieje się moc sprawcza i tworzą się olbrzymie zasięgi. To tak jak kamień, który wrzucamy do wody, tworzy kręgi, których nie możemy zasięgów przewidzieć. W tej kategorii doradcy dzielili się prawdziwymi historiami z ich praktyki, z doświadczenia. Muszę przyznać, że to były niezwykle wzruszające historie. I jako doradca kariery przywiązuję olbrzymią wagę do studiów przypadków, które mają olbrzymią moc sprawczą. W dobie, kiedy sztuczna inteligencja i nowe technologie zmieniają naszą rzeczywistość, to nadal bliskość człowieka, wiara w drugiego człowieka, to dmuchanie w jego skrzydła jest czymś najważniejszym. I tego dotyczyło właśnie druga kategoria. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Tak powiedział kiedyś mały książę. To, co dzieje się w sercu i w myśle człowieka, gdy odzyskuje wiarę w siebie, tego nie widać od razu. Ale to fundament do olbrzymiej zmiany. A później dzieje się magia, dzieje się coś najpiękniejszego, bo to ta osoba, której, drodzy doradcy kariery, pomogliście, ona inspiruje i dzieli się tym dobrem z innymi. Więc warto marzyć, nie poddawać się. Z mojej strony ja jestem wzruszona i to był olbrzymi zaszczyt, że mogłam tę historię czytać i również się inspirować. Chciałabym bardzo pogratulować 12 osobom, które miały tą odwagę podzielić się tymi historiami. Wielkie dla Was brawa, bez względu na wyniki. Brawa dla uczestników, a ja pozwolę sobie dopytać jeszcze naszą ambasadorkę, czy to jest tak, że pani również zyskuje na tym, czytając te historie i poznając te wszystkie dobre rzeczy, które dzieją się w obszarze doradztwa zawodowego? Absolutnie tak. To tylko dowód na to, że robimy fantastyczną pracę i jeśli nawet natrafiamy na jakieś trudności, nie możemy się poddawać, bo właśnie takie drobne rzeczy powodują to, że mamy olbrzymią motywację do życia, a później, tak jak wspomniałam, dzieje się magia i możemy inspirować do tego inne osoby. Bardzo dziękujemy. Panią dyrektor prosimy o ogłoszenie wyników w tej kategorii. Zatem w kategorii historia, która zostaje, 3. miejsce zajęła pani Monika Zawadzka. Zapraszamy. Drugie miejsce pan Mariusz Kozioł. To jest niezwykle wzruszający moment. Laureat dostaje też specjalną statuetkę, dostaje dyplom, dostaje nagrodę uznania, także zostaje z nim to na dłużej i można się też tym pochwalić. I 1. miejsce pani Magdalena Waldzińska, w której imieniu nagrodę odbierze pani Anna Balińska. Gratulacje. Do laureatki też trafia statuetka, trafia bukiet kwiatów, trafiają upominki. A przed nami 3. kategoria. 3. kategoria to efekt współpracy. O jej podsumowanie poproszę ambasadorkę Europass and Euroguidance Marlenę Pujszę-Kunikowską. Dzień dobry, witam wszystkich. Szanowni Państwo, drodzy goście, uczestnicy i partnerzy tego naszego konkursu i wydarzenia. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i właśnie w tej szczególnej dla mnie kategorii, jakim jest efekt współpracy, zaprezentować tą kategorię. Bo ja właśnie między innymi jako ambasadorka Europass Euroguidance, ale też jako osoba, która 18 ostatnich lat poświęciła współpracy, cieszę się, że mogę nagrodzić osoby i być tutaj z osobami, które zaprezentowały swój dorobek, bo właśnie dzisiejsze wyróżnienia są
po to, żeby pokazać efekt współpracy, jak współdziałać i budować mosty z różnych środowisk. Jest pewne przysłowie afrykańskie, które jest ze mną od lat. Samemu dochodzi się szybciej, a razem dochodzi się dalej. I właśnie to, co tworzycie jako doradcy, pasjonaci, powoduje, że idziemy dalej i głębiej, że te inicjatywy stają się mocniejsze, bardziej doświadczeniowe, że nie tylko zasięg, ale ta jakość tych działań staje się silniejsza. Co jest szczególnie ważne, ponieważ świat obecnie jest pełen wyzwań, indywidualności, a to współpraca daje te rozwiązania, które nie są możliwe w pojedynkę. I ja chciałam pogratulować wszystkim, nie tylko wygranym, ale właśnie wszystkim, którzy tworzą te inicjatywy w partnerstwie, współpracy, właśnie pokazując tą różnorodność, to, że tak naprawdę możemy razem stworzyć zupełnie różną perspektywę i przyjrzeć się temu inaczej, stworzyć rozwiązanie, którego jeszcze nie ma. Także dziękuję Wam za tą odwagę dzielenia się i za chęć współpracy. Dziękuję bardzo. Ja muszę dopytać tradycyjnie, co jest największym wyzwaniem dla ambasadorki takiego konkursu? Myślę, że wybór, ponieważ te inicjatywy są tak wspaniałe, że tak naprawdę chcielibyśmy nagrodzić wszystkich. Niestety musi być dokonany właśnie ten wybór, o którym mówimy. Mamy wybrane 3 rozstrzygnięcia. Pani dyrektor, prosimy o ogłoszenie wyników w tej kategorii. W kategorii efekty współpracy 3. miejsce zajęła pani Natalia Różańska. Pani Natalia nie mogła dzisiaj być z nami, także zapraszam do nas panią Annę Balińską, która zajęła 2. miejsce. Dziękuję. Gratulacje jeszcze raz. Pani Anna już doskonale zna tę statuetkę. 1. miejsce w kategorii efekt współpracy zajął Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, a w jego imieniu nagrodę odbiera pan Łukasz Curyło, dyrektor. Tu jest pokazane to, o czym mówiła nasza ambasadorka, że razem dochodzi się dalej. Rozstrzygnęliśmy konkurs, 3. edycję konkursu Twój Euroguidance, doradztwo, które działa. Pani dyrektor, słowo podsumowania prosimy. Bardzo gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu. Dziękuję Państwu za pracę, konsekwencję i gotowość, aby dzielić się swoim doświadczeniem. Dzięki takim inicjatywom jak Państwa nieustannie rozwijamy środowisko doradcze i budujemy standardy pracy na przyszłość. Celem konkursu Euroguidance jest docenienie doradców i osoby wspierające rozwój zawodowy innych. I to jest taka przestrzeń, w której mówimy, że ta praca ma znaczenie. W tegorocznej edycji otrzymaliśmy 70 zgłoszeń w 3 kategoriach. I to zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania, a poziom prac był naprawdę bardzo różnorodny i wysoki. Naszą misją Euroguidance jest wspieranie rozwoju doradców kariery, promowanie dobrych praktyk i wymiany doświadczeń w tym zakresie, a także wzmacnianie jakości doradztwa zawodowego w Polsce. I tegoroczne zgłoszenia pokazują, że realne działania i wpływ pracy doradców mają głęboki sens i znaczenie.
Jeszcze raz gratuluję wszystkim uczestnikom i dziękuję za Państwa zaangażowanie. Dziękujemy. Ja sobie pozwolę dodać, że już wiem, że będzie 4. edycja. Możecie Państwo śledzić stronę internetową. Niebawem pojawią się założenia tej kolejnej edycji, ale to wszystko jest jeszcze owiane nutką tajemnicy.